Siemka, ja jestem Adacho i nie chciałbym, żeby quizy z Naruto były dla was za często u mnie na kanale, ale naprawdę nie spodziewałem się, że po wrzuceniu pierwszego i w zasadzie tak, do tego pierwszego, bo drugi to już był quiz zrobiony przez mojego widza, te quizy na mojego maila zaczęły spływać w bardzo dużej ilości. Dosłownie jednego dnia dostałem 2 quizy, tyle że dzisiaj rozwiązuję coś, czego chyba na moim kanale w ogóle jeszcze nie było, czyli człowiek o niku Necro stworzył stronę internetową, bo chciał zrobić gdzieś na jakichś takich już dostępnych, ale powiedział, że wyskoczył mu paywall, że trzeba było zapłacić, więc postawił stronę internetową, która nazywa się Wielki Test Naruto. Test tyczy się pierwszej serii. Pozwólcie, że ja tutaj parę słów przeczytam. Generalnie Necro napisał, że jest długoletnim fanem Naruto i uważa, że ta seria nie dostała do tej pory na moim kanale wystarczającego quizu. Poziom jest zróżnicowany. Nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj pytania pokroju siusiakę uciecha, więc myślę, że tutaj poziomem będziecie zadowoleni. Jest parę trudniejszych i łatwiejszych pytań, aby urozmaicić poziom. Tak jak napisałem w opisie quizu, aby nie sugerować, które pytania wymagają więcej niż jednej odpowiedzi, ustawiłem wszystkie pytania na wielokrotnego wyboru. Jeśli chodzi o moją przygodę z Naruto, to ja nawet nie wiem, kiedy ja wam ten film wrzucę. Jestem w trakcie oglądania. Mogę wam powiedzieć, że wczoraj do snu oglądałem i że Naruto otoczył się tą aurą Kyubiego i pokazał 4 ogony, więc w ogóle zaczęła mu skóra spadać z twarzy. Tak jak mówię, być może już nawet obejrzeliście odcinek z mojego omówienia drugiej sagi, więc nawet nie będę wam mówił, co sądzę, bo tak jak mówię, teraz nagrywam trochę na zapas. Wielki Test Naruto, 49 pytań, tak jak widziałem. Nie wiem, czy pójdzie mi szybko, czy długo. Zrobiłem to tak, żebyście widzieli tutaj to pięknie, ładnie wszystko. Zanim jeszcze zanurzę się tak na dobre w tym quizie, dajcie mi proszę znać, czy faktycznie chcecie oglądać quizy z Naruto. Ja nie chcę jakby ignorować próśb waszych na mailu, jak mi wysyłacie specjalnie zrobioną stronkę internetową, no to ja nie chcę was ignorować, ale nie chciałbym też, żeby te quizy były za często, więc jeśli będziecie zmęczeni, to dajcie znać, ja wam zrobię tak, żeby chociaż one raz na tydzień były, nie częściej. Jaką technikę musiał wykonać Naruto, aby zdać egzamin kończący Akademię Ninja? To było albo klonowanie, albo zamiana. Sexy no Jutsu pokazał, ale body replacement? Nie, czekaj, to są 3 różne techniki? To jest podmiana, to jest transformacja, to jest klon. Tyle, że on klony potrafił robić od samego początku, transformację musiał, ale żeby on kończący egzamin zdać, to chyba musiał kilka zrobić. Klony robił dobrze, transformacje, chyba te 2. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. A i nie dowiem się na samym początku, czy dobrze odpowiedziałem. Okej, no to na samym końcu będę miał niemiłą niespodziankę. A, widzicie, tak się tutaj rozjeżdża. Dobra, no to nie będę w takim razie w stanie dostosować, żeby tego białego paska nie było, bo czasem jest szersze, czasem jest wyższe. Kto jest w składzie drużyny 10? Ty, ja nie wiem, kto jest w 10. Oni po kolei tam faktycznie mówili. No na pewno nie my. A on nawet nie dał mi do wyboru. Kiba, Hinata, Shino. Nie, bo Shino była z Ino i Choji, bo było Ino Shikacho. Ino Shikacho swoją drogą to też jest japońskie imię skrzydlatego dzilenia. Tego dzika, z którym ten Shinhan i Chiaotzu współpracowali. Konohamaru nie, no bo to jest ten mały z chopperem. Neji Tenten Rock Lee. Albo to. Tylko która była która? Dobra, pójdziemy w Shika Ino Cho. Kto jest liderem drużyny 8? Maito Gai. Aha, ja tak matrzę, kto to jest? Maito Gai. On jest naprawdę w ten sposób pisany? Maito Gai? W jakiej wersji językowej on jest w ten sposób pisany? Japońskiej? Asuma Kurenai Maito Gai? No jeśli zaznaczyłem 10 na 10... Ja nawet nie pamiętam, kto był liderem drużyny 10. Asuma? Kabuto nie był liderem żadnej drużyny. Powiedzmy, że w 8 był Lee. No to w takim razie Gai byłby liderem. Jakie marzenie podał Kakashi przy pierwszym spotkaniu z Naruto, Sakurą i Sasuke? Kakashi miał jakieś marzenie? Nikt o tym nie myślał chyba. Nie musisz się użerać z dzieciakami, które... Nie, chyba o tym nie myślał. Podczas misji eskortowania budowniczego mostów do kraju fal, Naruto rzucił kunai w krzaki, myśląc, że to wróg. W jakie zwierzę prawie trafił? Było to, ale on chyba trafił... Czy to nie było takie symboliczne, że on trafił prawie w... Nie, to był królik, bo królik był... Tak! Kakashi zobaczył, że to jest królik nietypowego gatunku i na tej podstawie stwierdził, że ktoś ich śledzi. Jakie jutsu skopiował Kakashi podczas pierwszej walki z Zabuzą? Wodne. A, mam 3 wersje. Kurde, trudny to jest quiz, bo ja wiem, że to była woda, ale nie pamiętam, jakie to było jutsu. Wodne więzienie, wodny smok, wodny klon. To był chyba smok.
Chociaż też skopiował chyba kilka. Nie, więzienie to jest to, gdzie był uwięziony. To on tam Zabuzy nie więził. Klona może też? Nie. Zostanę tylko przy Smoku. Jak miał na imię rybak z kraju fal przybrany ojciec Inariego? Ja pamiętam tego gościa, ale nie pamiętam jak on ma na imię. Kei? Kenji? Chyba Kenji. Minoru? Kaiza. Kaiza bardziej niż Kenji. Kaiza. Mordekaiza. Tak, to był Kaiza. Kto zabił Haku? Gato, Kakashi, nieznani opryszkowie wynajęci przez Gato, Zabuza. To nie było tak, że ktoś atakował Zabuzę i Haku wskoczył, żeby go uratować? Czemu takie postacie są chłopami? Ja myślałem, że to baba jest. Przecież on równie dobrze mógłby być kobietą, tak wygląda. Gato, nie pamiętam nawet kto to jest. Powiedzmy, że ci nieznani opryszkowie. Co się stało z mieczem Zabuzy po jego śmierci? Spadł do wody i przepadł, nie wiadomo, został wbity w ziemię przy grobie Zabuzy. Kakashi zapieczętował go w zwoju i zabrał do wioski. Było to w ogóle pokazane? Wydaje mi się, że został wbity w ziemię. Chociaż biorąc pod uwagę, że Zabuza jest tym jednym z legendarnych szermierzy, to może jego miecz też się potem jakoś przyda. Jakie zwoje miała drużyna Shikamaru i Kiby podczas egzaminu w Lesie Śmierci? Shikamaru ziemi, Kiba ziemi. Shikamaru... No nie, no jak mam to zapamiętać? Nie pamiętam tego. Dobra, zaznaczam byle co. Kogo zabił Gaara w Lesie Śmierci? Z dźwięku, nie? Z dźwięku normalnie. Podwładnego Orochimaru. Jaki symbol z patyczków po słodyczach Dango ułożyła egzaminatorka, czekając na uczestników drugiego etapu na Chunina? Kraju ognia, Tomoe, węża... Konochy! Konochy ułożyła, pamiętam. Strzelała w drzewo, czy w jakąś tam tablicę i wyszła konocha. Dobrze. Teraz mi się przypomniało. Ile osób przetrwało etap w Lesie Śmierci? 25? Nie, no czekajcie, 25... Nie, jeśli były potem pojedynki, było 10 pojedynków, a Kabuto nie brał udziału, to znaczy, że 21. Dobrze kojarzę, nie? Było 20 osób, 10 pojedynków. Czy nie było tak, że był jakiś wolny los? Chyba nie było żadnego wolnego losu. Kto zatrzymał Nejiego przed zabiciem Hinaty podczas egzaminu na Chunina? W zasadzie było ich tam więcej. Był Gai, był Kakashi i chyba też była tam Kurenai. Na pewno na miejscu była Kurenai. Ale czy ona wskoczyła? Wydaje mi się, że w trójka Joninów wskoczyła do tego momentu. Asumi nie kojarzę, żeby on tam był. Ła, chłopie, oczywiście, że 5. Ile bram otworzył Rock Lee podczas walki z Garą? 5. Jaki to był najlepszy moment, nie, drugi najlepszy moment całego pierwszego Naruto. Pijana 5 była na pierwszym miejscu u mnie. Kogo Kakashi poprosił, to w ogóle jest, jak to się czyta? Kogo Kaka? Przepraszam. Nie mogę. Jaką osobę Kakashi poprosił o podszkolenie Naruto przed finałowym etapem egzaminu na Chunina? Ebisu, ale Ebisu nie wytrzymał nawet jednego odcinka. Ja pamiętam, bo Ebisu miał być ten w okularkach, ale potem Jiraiya przyszedł. Kto brał udział w powstrzymaniu Gary przed zabiciem Rocka Lee w szpitalu? Na pewno Naruto z Shikamaru. Spotkali go przy łóżku. Sakury tam nie było. Sakura chodziła do szpitala, ale ona nie brała w tym udziału. Kto zabił Hayate Gekko? Wydaje mi się, że nie Gaara. A może nie, Gaara zabił w przedsionku dwóch innych. Baki to nawet nie pamiętam, kto to jest. Stawiam na Kabuto, tylko nie pamiętam w jakich okolicznościach. Czy to nie było już podczas tych ostatnich walk? Nie, chyba nie Gaara. Czyż może Gaara? Potem w montażu się okaże, że Gaara. Albo potem na samym końcu testu się okaże, że Gaara. No Gaara tam dużo zabijał, ale chyba nie tego Sanjiego, bo on miał głos jak Sanji z tego co pamiętam. Kto dodał otuchy Naruto przed jego walką z Nejim w trzecim etapie egzaminu na Chunina? Gość od ramenu... bo Naruto się spóźnił, faktycznie. Gość od ramenu, Hinata i Ruka. Wszyscy trzej. Hinata kochana, jak ja ją lubię. Dajcie jakieś pytanie o Hinatę. Co reprezentuje pieczęć na czole Nejiego? Niezmienność przeznaczenia, ptaka w klatce, ok, boczną gałąź, ok, przegraną, no czy przegraną można uznać za przegraną? No w pewnym sensie też, ale to nie była przegrana jakaś walka, no to raczej chodziło o jego pochodzenie, nie? I to, że nie może jakby wyjść z tego swojego rodowodu, że jest boczną gałęzią tej rodziny. Ninja której wioski próbowali porwać małą Hinatę? Kurwa, nie pamiętam takich rzeczy. Trawy? Nie kojarzę w ogóle, żeby trawa... Nie, teraz wiecie co? Teraz jestem na sadze tego mostu, nieba i ziemi,
możecie mi napisać w komentarzach, to mi się przyda akurat, do nazwania filmu. Druga saga w Shippudenie, czyli ta misja na moście, gdzie mają się spotkać ze szpiegiem. W polskich napisach widziałem, że jest to most nieba i ziemi, a po japońsku jest to most Tenchi. Jak wy mówicie po polsku? Jak po polsku nazywana jest ta saga? Czy to jest ark w zasadzie? Ark mostu nieba i ziemi, czy ark mostu Tenchi? Czy bardziej się używa nazwy nieba i ziemi, czy Tenchi? O to mi bardziej chodzi. Chmur, deszczu, mgły? Niech będzie, że mgły. Nie wiem, nie pamiętam. Wow! Ile razy Naruto oblał egzamin kończący akademię? 5 razy? Myślałem, że w ogóle nie oblał. 5 razy? Chyba 2 razy i za trzecim zdał, albo 3 razy i za czwartym zdał. Do 4 razy sztuka? Do 3 razy sztuka. Nie, do 3 razy sztuka. Pamiętam, że chyba mówiłem nawet, jak oglądałem to do 3 razy sztuka, czyli tak typowo. Ile walk faktycznie odbyło się na arenie podczas trzeciego etapu egzaminu na Chunina? Temari kontra Shikamaru, Neji kontra Naruto, Sasuke Gaara, to jest trzecia walka. Czy coś było jeszcze wcześniej? Bo na pewno podczas tej ostatniej walki już był sygnał i rozpoczęła się inwazja. Lee nie walczył, bo był w szpitalu. Hinata nie pamiętam, żeby walczyła. Tenten czy walczyła? Chyba 3. Chyba 3 tylko. Jaki był wynik walki Temari z Shikamaru podczas trzeciego etapu? Wydaje mi się, że był remis. Z jakiegoś dziwnego powodu. Chociaż nie, no jak mógł być remis? Czy on się nie poddał? Nie, Temari wygrała, bo Shikamaru się poddał chyba. Dobrze kojarzę? Coś takiego było, że Shikamaru na końcu odwalił, a Temari mówi, ty głupi jesteś? A on mówi, dobra, Mendoksena i It's a pain in the ass. Co oznacza nazwa Chidori? Thousand Birds. Łatwe, to akurat pamiętam. Jak miała na imię żaba jako pierwsza przywołana przez Naruto w trakcie walki z Garou? Gama Bombel, Gama Kichi, Gama Maru, Gama Tatsu. Gama Tatsu był pierwszy, to była ta taka... Pierwszy syn Gamabunty, a Gamakichi to był taki uroczy synek Gamabunty, ale Tatsu był pierwszy. Chociaż podczas walki... Nie no, Tatsu był pierwszy. Jak miał na imię wujek? No jak on... Przecież to jest kurwa ciocia. Yamamuro. Tadayoshi Yamamuro. Nie, on się nazywał... Yama. No, 9 liter. No przecież pamiętam, no nawet ostatnio o nim gadaliśmy. Nie może tak być, że ja zapominam. Reset głowy. Wujek Gary, jak się nazywał? Ciocia Gary w takim razie. Może ciocia Gary, jak się nazywała? Kimimaro. Nie, Kimimaro to przecież ten z żebrami, co strzelał kośćmi. Gara i jego wujek Gara i jego ciocia Yamamama. No jajku, przecież pamiętam. No nawet ostatnio z pamięci mówiłem to imię. Może to nie jest Yama i teraz tak się zafiksowałem na tym Yama. Wiem jakie to uczucie, spokojnie, wiem jakie to uczucie wiedzieć i chcieć to powiedzieć i nie móc do mnie dotrzeć. Ja wiem, że chcielibyście mi pomóc, niektórzy mówią, no przecież tak się nazywał. Nie, to nie był Yamatatsu, to w ogóle nie brzmi dobrze. To jakby chyba nie było w ogóle nawet takiej postaci. Nie, ale to jest bolesne, ale nie przypomnę sobie. Dobra, zostanę przy tym, to nie jest Yamatatsu, ale wpiszę cokolwiek. Kto posiadał umiejętność kontroli drewna? Pierwszy Hokage. Kojarzę dobrze, bo teraz jest Yamato, który ma też te umiejętności. Jak nazywa się technika, której użył trzeci Hokage podczas walki z Orochimaru? Fourth Hokage Sealing Technique. No ogólnie to tak to wygląda. Dead Demon Consuming Soul Eater Sealing Technique. Dead Demon Soul Reaper. Zostanę przy tym, chociaż coś mi się też kojarzy, że jakieś... zostanę przy tym. To była technika czwartego Hokage. Kto jako pierwszy w fabule wspomina o Tsunade? Ojeju. Jiraiya albo trzeci Hokage chyba. Chociaż ten jest tutaj taka losowa. Niech będzie, że Jiraiya. Jakie doświadczenie pomogło Naruto w przejściu pierwszego etapu nauki Rasengana? Ćwiczenie na koncentrację, którego nauczył go Iruka, przypomnienie sobie techniki rotacji Nejiego, obserwacja zabawy kota piłką, oglądanie mieszania gotowanego makaronu. Obserwacja zabawy kota piłką była później, jak kotek machał łapkami i turlał sobie piłkę, ale to był chyba... Nie, najpierw była rotacja, a potem był kot piłką. Bo on wyszedł z kibla i to był chyba drugi etap tej nauki Rasengana. Chyba. Kurde, trudne to jest, trudne. Ile dni Tsunade dała Naruto naukę Rasengana w ramach ich zakładu? 7. Dobrze pamiętam? Jak miał na imię wąż Orochimaru? O kurde. Manda, Kintaro, Garaga, Aoba. Kojarzy mi się coś Aoba. Chyba mi się obiło o uszy. Jakie techniki użył Naruto podczas słynnej walki pijanego Jirai z Orochimaru bez rąk?
Tak się nazywa ta walka naprawdę? Bo ja tak mówiłem. Technika przywołania. Przywołał. Rasengana na pewno użył. Sexy no jutsu chyba nie użył. Kagebunshin użył, bo musiał Rasengana naładować. I przywołania też użył, no bo Gamakichi był wrzucony, nie? Ragambarena tam mówił, że da z siebie wszystko. Zaznacz prawdziwe fakty o Tsunade. O Tsundere. Wymyśliła 4-osobowe składy ninja, w których miał znajdować się jeden medyk. Tak. Wymyśliła jutsu neutralizacji alkoholu we krwi, aby ułatwić zdobywanie informacji. Ty, to nie pamiętam tego, ale brzmi dobrze. Przegrała w karty dom odziedziczony po dziadku. To też brzmi chyba tak jak ona. Pochodzi z klanu Senju. Tego w ogóle nie kojarzę, to zaznaczę, że nie. Nie wiem, kto to jest klan Senju. Jakie były ostatnie słowa Sasuke do Sakury przed opuszczeniem wioski? Dziękuję. Na pewno mówił, że jest irytująca, ale powiedział na końcu dziękuję, także zaznaczam to. Kto żegnał ekipę pościgową przy bramie? No oczywiście, że Lee, Tsunade, Iruka też, Sakura też. Sakura też, bo Lee powiedział do Sakury, że Naruto zrobił pozycję Nice Guy'a i na pewno będzie dobrze. Tsunade też tam była. Iruka chyba też, no. Cała ekipa. Jakimi słowami Neji pożegnał Naruto, gdy ekipa pościgowa za Sasuke zostawiła go z tyłu? Twoje oczy są lepsze niż moje. Potrafisz pokonać nawet geniusza. Przeznaczenie jednak może się zmienić. Nie jesteś wyrzutkiem. Twoje oczy są lepsze niż moje. Która postać dostała nowe ubrania? O, jest saga Naruto w beczce. Sasuke w beczce. Która postać dostała nowe ubrania w sadze gonienia Sasa po lesie? Dobre. Czyli jednak to są moje nazewnictwa. Gonienie Sasa do lasa. To jest saga Sasuke w beczce. Kto dostał nowe ubrania? Gaara dostał nowe ubrania. Temari... Nie kojarzę, żeby Temari dostała. Kankuro na pewno nie. Neji też nie dostał nowych ubrań. Gaara dostał nowe ubrania. Temari chyba nie. Jak miał na imię ninja, o którego zabójstwo podejrzewany był Itachi? Shisui. Sam bym z głowy nie powiedział, ale tak wizualnie mi pasuje, że to on. Co jest symbolem klanu Uchiha? No Chupa Chups odwrócony. Kula ognia, widoczna od boku gałka oczna. No to jest taki... Czy tak? Płaczące oko to jest? Widoczna od boku gałka oczna z Sharingana? To jest płaczące oko? Chupa Chups jest taki. Dobra, niech będzie, że płaczące oko. Podczas których walk Naruto użył czakry Kyubiego? Z Haku na pewno użył, bo to było na moście. Z Nejim nie wydaje mi się, on tam ogarnął go sam. Z Kimimaro to... Ja pierdzielę, z Kimimaro. Chociaż z Kimimaro on miał oczy czerwone, ale to nie emanował czakrą, więc trudno powiedzieć, czy on użył czakry. No po prostu oczy miał czerwone, ale nie emanował czakrą. Z Garou użył i z Kabuto podczas słynnej walki pijanego Jirai z Orochimaru... No tak, no była taka walka. Nie, tam był zwykły Rasengan. No i Sasuke na samym końcu, ale to nie ma tutaj tej opcji. Czym zajmuje się klan Yamanaka? Jak się nazywała ten wujek? No nie pamiętam. Kimi? Nie. Prowadzi bibliotekę, prowadzi piekarnię, prowadzi kwiaciarnię. Malutka, ty mi przesuwasz bidon, podczas kiedy on jest pełen wody. Kwiaciarnię, bo pamiętam, że nawet tam Sakura przychodziła. Chociaż to ona przychodziła do siebie do kwiaciarni? Bez sensu trochę. Chociaż no w sumie ma sens, no gdzie ma kupić kwiatki? Czym jest doujutsu? Oczy, które posiadają unikatowe umiejętności. Unikatowe? No to Byakugan, Sharingan. Unikatowe połączenie dwóch natur czakry. Nie było tego w pierwszym Naruto. Specjalna technika walki wręcz. No to jest taijutsu. Zakazane techniki? Doujutsu? Chyba to. Zakazane. Zbliżamy się do końca, moi drodzy. Podczas której walki Neji pierwszy raz użył kręcioła. 8 Trigrams Palm Rotation. Takie buty. Jeszcze chyba w lesie ten kręcił tam betoniarką, czy nie? A może z Hinatą? No tutaj widać, że w lesie to robi. Wydaje mi się, że w lesie to robił. Jeszcze podczas tego egzaminu w tym lesie śmierci. Jak nazywa się jutsu przywoływania czarnego płomienia, którego nie da się ugasić? No przecież to było w środku żaby, co Jiraiya go sobie tam zapieczętował. To pierwszy raz się Itachi z Sasuke zobaczyli po latach, ale jak się nazywało jutsu? Kurde. Nie pamiętam. Kogo Naruto określił bardziej śliczną niż Sakura? Kogo? Hinata? Nie. Haku chyba. Haku i się okazało, że to facet. Chyba tak było, nie? Nie pamiętam, żeby o Temari... do Temari mówił po timeskipie, kim ty jesteś w ogóle, kobieto. Ale mógłby tak powiedzieć do Hinaty. To bym im kibicował.
Jasny gwint. Wy to widzicie? Ale tutaj się porobiło. Dobra, czekajcie. Ostatnie nie. O, czemu zawsze do mnie dzwonią, jak jakieś tam bzdety? Zaznacz ninja należących do wioski dźwięku. Nie no, chłopie. Kidomaru na pewno. Kin. Tayuya. Rin. Baki. Nie, Baki nie. Zaku, Mizuki, Taka, Dosu. Nie pamiętam ich w ogóle. Zaznacz ninja należących do wioski liścia. Szczerze? Z 10 punktów zdobyłem. Jak dobrze poszło. Trudny test przez to, że są różne wybory. Ibiki. Anko to jest ta egzaminatorka. Baki. Ibiki. Tenga? Shikaku? Genma, bo to Sanji, tak? Chyba tyle. Tenga, Shikaku. Nie kojarzę w ogóle tych ludzi. Zobacz wynik. O! 44%! Średni wynik to 97%. Ty, to gość sam nie zrobił dobrze swojego quizu? Zobaczmy w takim razie, jak mi poszło. A, zaznaczyłem transformację, a nie było transformacji. Kurde. Dobrze trafiłem drużynę. Kurena jest liderem 8. Ty, no przychodzi jakiś gościu i pyta, czy może z toalety skorzystać. Czajcie to? On do mnie dzwoni, że chodzi z informacją do mieszkańców i dzwoni do mnie, czy może z toalety skorzystać. I mówi, wiary nie zmieniam. I tak bym nie zmienił. Och, co jest grane? Czemu do mnie tacy ludzie przychodzą? Marzenie trafiłem. Kurde. A nie, tu źle zrobiłem. Bo tu zaznaczyłem tylko jedno. A on skopiował 3 techniki aż. Królika trafiłem, Kaiza. Czekajcie, tam była opcja Kakashi? Nie, no przecież ja pamiętałem, że Kakashi, ale tam nie było opcji Kakashi, jak ja to zaznaczałem. Czy była? No nie gadajcie, że ja przeoczyłem opcję Kakashi. Przecież to Kakashi atakował za buzę i Haku wskoczyła. To jest niemożliwe. Tu dobrze, tu prawie. Tu źle. Liść 21. Wow! Ale dobre tutaj. 5 bram. Ebisu. Tu dobrze pamiętam. To Baki zabił. Nie pamiętam, no to Baki. Tylko Hinata go pokrzepiła? No to jest kochana dziewczyna. Ptaka w klatce. No to ale to... to nie to samo? 3 razy nie zdał. Okej, szkoda. Temari wygrała. 3 walki się odbyły, to trafiłem. To Chidori pamiętam. No jak Gamakichi? Dobra, jak on się nazywał? Yashamaru. Teraz mi się przypomniało. Yashamaru, no wujek Yashamaru. Pierwszy Hokage, tutaj źle nazwa. Ten wspomniała, tak była podejrzana właśnie w tych... Kotek był najpierw... A, bo on rotację zobaczył w kiblu. Nie, o rotacji mówił Jiraiya. No tak, o rotacji mówił Jiraiya, a nie, że on sobie przypomniał. Faktycznie. 7 dni... Manda się nazywa wąż. Wow, tutaj dobrze trafiłem, pięknie, ładnie. Tutaj to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Wszystko źle. Dziękuję. Co? Nie było tam Tsunade i Iruki? No tak, na pewno Sakura Rock Lee byli, ale ta pozostała dwójka też mi się wydawała, że była. Cytat trafiłem. Temari jeszcze tutaj była z nowymi ubraniami. Shisui trafiący. Wachlarz to jest. Dla mnie to jest Chupa Chups. Z Nejim Kimimaro też miał... No to chodzi o to, że oczy czerwone miał, tak? Okej. Kwiaciarnia. Doujutsu to są oczy? The more you know. Z Naruto użył Neji pierwszy raz betoniarki. Amaterasu. Aha, no tak, o Amaterasu. Było coś tam o Materasu mówione jakimś dmuchanym. Haku Boom. Tutaj trochę trafiłem, trochę nie. I tutaj Bakiego zaznaczyłem. A do Baki nie był od nas? To ten? Baki Tensa? Baki ten zapaśnik? Jestem zadowolony. Myślałem, że będę miał mniej punktów. 44% to jest zdana matura, że tak powiem. Zdana natura z Maruto. Matura z Naruto. Mam jeszcze jeden quiz do rozwiązania, ale ten wyszedł już trochę długo, także jestem pod wrażeniem. Nekro, dziękuję Ci za Twoją pracę. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy. To są potrzebne quizy, żebym mógł sobie utrwalać tę wiedzę. Kto wie, może kiedyś odpowiem nawet w kokle na jakieś pytanie o Naruto. To nie skreślajcie mnie jeszcze. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi filmami, to zostawcie suba. Miłego dnia Wam życzę. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana. Nie wiem, czy zasłużyłem na ten ochraniacz, ale... I tak go noszę. Jest podrobiony. Siemka, ja jestem Adacho i 2 rzeczy na sam start. Aż mi się mała zaczęła... Nie, no nie wierzę. Co tu się dzieje? Malutka wyjdź za tego... Muszę wam to pokazać.
Mała, ja naprawdę nie potrzebuję, żebyś tutaj była moim suflerem i mi podpowiadała. Aż zaczęła się wiercić. No co? No co? Byłaś mi stamtąd. Dobra, możesz tam sobie leżeć.